Jojo ma 75 lat. Widzę, no. Straszne. Czy widzieliście kiedyś takie świnki morskie? Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Znowu na Samui. I nie wiem, czy mówiłam Wam wcześniej w ogóle, czym jest Samui. Samui to jest wyspa, która leży, jak się patrzy na mapę, po prawej stronie od tego całego cypla Tajlandii. I my tutaj właśnie jesteśmy. W tej chwili przemieszczamy się do Słoni. I teraz, jeżeli chodzi o miejsce, które odwiedzamy, o nasze Słonie, w którym już jakby trzeci rok z rzędu odwiedzamy Słonie, będziemy odwiedzać tego samego Słonia, prawdopodobnie, jeżeli dadzą radę, jakby akurat jeżeli nie będzie zajęty czymś i będziemy miał możliwość, żeby go odwiedzić, który się nazywa Jojo. Jeżeli chodzi o to miejsce, to jest organizacja na rzecz ochrony zwierząt i w tym miejscu jest dwóch weterynarzy, którzy są jakby na całą wyspę i którzy opiekują się tymi słoniami, więc to jest takie sprawdzone miejsce. Miejsce nazywa się I Love Elephant Samui i tam właśnie jeździmy sobie co roku, żeby dziewczyny mogły to troszeczkę poprzebywać ze słoniami. No i niestety nie bierzemy tej opcji z myciem słoni, karmieniem, jakimiś tam innymi rozrywkami. My się po prostu z nimi witamy, karmimy je i to wszystko, bo jest to taka najbardziej optymalna dla nas opcja. Tu oczywiście jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie te słonie są bite, gdzie takimi kolcami biją je po głowie i na nich jeżdżą. Tam, gdzie my jedziemy, tam nie ujeżdżają słoni. Te słonie sobie tam żyją, prawdopodobnie są to słonie, które zostały gdzieś tam uszkodzone albo znalezione, skrzywdzone i w tym miejscu właśnie one dochodzą do siebie. To jest takie uzdrowisko dla słoni. W każdym razie to jest lecznica dla tych zwierząt, dla tych słoni i tam właśnie jedziemy się z nimi przywitać. Mówiłam Wam wcześniej, że w krajach azjatyckich bardzo popularny jest teraz Grab, czyli nie trzeba wcale łapać tam z ulicy tych autobusów bez okien, tak zwanych, czy busików bez okien, tylko właśnie Grabem. Ja akurat mam zainstalowanego Bolta i Bolt też tutaj działa, więc na spokojnie można sobie wybrać opcję gotówka i zawołać sobie po prostu Bolta. I przynajmniej też wiecie na mapie, czy jedziecie w dobrym kierunku, bo tutaj czasami jest tak, że się dogadujecie z kierowcą, a ten kierowca sobie i tak przemieszcza się zupełnie w inne miejsce niż chcieliście, więc fajnie, bo też macie to tutaj pod kontrolą. Jak Wam wspominałam, jesteśmy tutaj już trzeci raz. Troszeczkę się tutaj za każdym razem zmienia. Teraz od 2 razów już oglądamy film, który tłumaczy, na czym polega praca tutaj tych pań. Okej, dowiedzieliśmy się, chodźcie dziewczyny, parę rzeczy o słoniach, czym się różni afrykański od azjatyckiego. Teraz będziemy brać tacę z jedzeniem. Dziewczyny będą zabierać tacę z jedzeniem i będziemy jeszcze szli właśnie. Trochę zostaniemy pouczeni. Okej. Czyli mamy tak, yes. Tutaj się jeszcze robi zdjęcia zawsze z jedzeniem. Już mamy, to będzie nasze trzecie tutaj. I słonie jedzą przez 18 godzin, wyobrażacie sobie? Niesiemy jedzonko, słonie śpią przez 2 godziny na dobę, 18 godzin jedzą, reszta to jest, wiecie, stanie i patrzenie się. Ale słonie są w ogóle bardzo uczuciowe i emocjonalne. I pani się zgodziła, że pójdziemy do naszego Jojo, jak co roku. Tak wygląda sanktuarium dla słoni. No i tutaj właśnie są weterynarze. Zostaliśmy pouczeni, że nie można stawać z tyłu, nie można stawać bliżej niż 3 metry, bo one muszą mieć miejsce na wyciągnięcie trąby, żeby je nakarmić. I nie można robić głośnych dźwięków, bo się boją po prostu słonie. Okay. Yes. Thank you. Jojo ma 75 lat. Oh my god.
Again, you can have people. Yes, she no eat. She eat watermelon and banana only. Yes, sir. Yes, she. One są bardzo silne. Są banana. Tutaj są baby elephant i ten większy ma 5 lat, natomiast ten mniejszy ma 3 latka. Ciekawa jestem. Mija, ty go rozpoznałaś, tego jojo? Widziałaś, że to ten sam słoń? Czy nie? Nie. Tylko rok starszy, nie rozpoznałaś? No bo one podobnie. A pamiętasz, jaka była różnica pomiędzy afrykańskim a azjatyckim? Uszy. Azjatyckie mają mniejsze, prawda? Afrykańskie mają większe. Co jeszcze? Ogon. Dobrze. Kto ma dłuższy? Te z Tajlandii mają dłuższe, tak? Azjatyckie. Co jeszcze? Co tam jeszcze za różnica była? Trąba. No. Trąba i one mają ile palców? Te azjatyckie mają ile palców w trąbie? Azjatyckie mają jeden. Jeden, dobrze. A afrykańskie? Dwa. 2 palce. Dobrze, dziewczyny. A i jak długo słoń nosi dzidzie w brzuchu? Dwa. 2 lata. 2 lata. 2 lata. A ty coś pamiętasz? Emi? Słoń urodzi 2 lata. 2 lata nosi dzidzie w brzuchu, tak? Warto sprawdzać takie miejsca, w które się jeździ, bo są miejsca, w których można na przykład jeździć na tych słoniach. A żeby jeździć na słoniu i żeby nim sterować, to trzeba mu robić krzywdę. Tutaj w tym sanktuarium, w którym byliśmy, to jest takie miejsce, gdzie te słonie są leczone jakby w ramach tej fundacji, czyli no, przychodzimy, karmimy te zwierzęta i jakby dokładamy swoją cegiełkę do tego, żeby jakoś tam je utrzymywać i dbać o nie. Właśnie ważne jest, żeby nie wybierać takich miejsc, gdzie się jeździ na tych słoniach, no bo one są krzywdzone. To nie jest zwierzę, które czuje przez skórę, tak jak koń na przykład, że lekko konia szturchniecie nogą i on wie, w którą stronę jechać. Nie, tu trzeba mu wbić takie kolce w głowę, dlatego naprawdę warto kilka razy się zastanowić, czy chcecie jeździć na tych słoniach, bo to nie są przyjazne miejsca na 100% dla tych słoników. No i też wiem, że są sanktuaria, gdzie też można karmić, ale nie są te słonie w dobrych warunkach trzymane. Dlatego warto przeczytać opinie, zorientować się, gdzie jedziecie. I ja ze swojej strony na pewno na Samui mogę polecić to miejsce, bo ja wiem, że oni tutaj dbają o nie, leczą te słonie i te słonie są w prawidłowych warunkach. I w ogóle super było, naprawdę fajnie jest znowu odwiedzić tego słonia, dotknąć z nim, poprzebywać z takim słonikiem, pokarmić go. I nie wiem, czy tutaj koleżanka nam jedna historię opowiadała, że w jednym z sanktuariów tutaj na Samui, słonie, jedna słonica jakiś tam czas temu umarła i te wszystkie słonie co rano mają taki rytuał, że zbierają się nad jej grobem i płaczą. I to jest takie rozczulające, naprawdę, bo one są takie, że się przywiązują do członków tej swojej grupy czy rodziny i są takie bardzo uczuciowe. Z bananem kupujemy, ale nie, pani się chyba rozstawiają dopiero, czy nie? Czy mi się wydaje? Nie. Jechałyśmy od tamtej strony, a że nasz hotel jest w takim miejscu, gdzie żeby do niego dojechać, to trzeba jechać pierw jednokierunkową, a potem znowu taki trójkąt robimy, więc stwierdziłyśmy, że zatrzymamy się w centralu, zjemy sobie po naleśniku i potem wrócimy do... Co chcesz? Pokazać jaszczurkę chcesz? Mija kupiła swojej przyjaciółce zabawkę przy okazji. Gdzie ona jest? Takie coś. To jest ciężkie i przyjemne.
Zobacz, taką kupiła dla Wiki. Fajna? Dobra, super. Ale jeszcze dla mojej koleżanki. Tu w tym miejscu kupujemy naleśniki. Ja właściwie codziennie już jestem uzależniona. Fajnie, że w końcu ktoś mi robi naleśniki, a nie zawsze ja komuś. Niby w takim sanktuarium spędzamy z pół godzinki, ale tak naprawdę taka wyprawa trwa praktycznie cały dzień. Teraz wróciłyśmy przez ten central, zjadłyśmy naleśniki, chociaż ja i tak jestem głodna w dalszym ciągu. Jeszcze bym coś zjadła. I wróciłyśmy teraz do naszego przepięknego hotelu. Tu mieszkamy. Te dwa okna są nasze. Tuż przy basenie, w którym można pływać oczywiście. Ale my idziemy tam sobie na główną plażę, która właściwie też jest częścią hotelu. Zobaczcie, jakie drzewo tutaj jest. Wiem, że dopiero co wróciliśmy z wycieczki ze Słoni, ale postanowiliśmy, że jednak nie będziemy cały dzień leżeć na plaży i pojedziemy do świątyni. Znaczy, jakby nie jedziemy docelowo do tej świątyni, ale ktoś wpadł na pomysł, że pojedziemy zobaczyć, jak to się nazywa, Emi? To zwierzę? Copacabana? Kapibanana? Kapibana? Co jest bananem? To są takie duże chomiki tutaj. Aż że to miejsce jest bardzo blisko takiej świątyni, gdzie jest właśnie taki duży Budda, Fat Buddha czy coś takiego, gdzie można nakarmić rybki, takie duże, to nie są małe rybki, to są wielkie ryby. No to przy okazji wejdziemy sobie tam do tej świątyni, może akurat trafimy na zachód słońca. Kochanie, a co to się z nami stało w tym roku, że my korzystamy już tylko z Grabów i innych Boltów, a nie łapiemy tych drabiniastych wozów? Łapiemy te drabiniaste wozy też, jak idziemy większą grupą, a jak jeździmy taką małą, to lepiej jechać jednak z klimatyzacją. Chociaż ostatnio nie mogliśmy, nie? Złapać. Jechały i nie mogliśmy nic znaleźć. Widzę, no. Straszne. Ale w ogóle powiem Ci, że coś mi się pomyliło, bo ja myślałam, że my jedziemy do grubego Buddy. A nie do tego z rękoma? A nie do tego z rękoma. Ale nie wiem, ciekawe. W sumie. Aha, bo to jest Big Buddha, nie? A tamten to jest jakoś inaczej się nazywa. Czyli nie będziemy karmić rybek, ale zobaczymy te chomiczki fajne. Idziemy coś zjeść i zobaczyć chomiki. O, jakie słodziutkie. Chomiczka. Trzeba zarezerwować już. No, nie wejdziemy. Oh my god. Niestety do chomiczków trzeba sobie robić rezerwację, ale mam nadzieję, że jutro nam się jeszcze w ostatnim momencie, bo wyjeżdżamy. Poczekaj, Emi. Daj rączkę. Teraz piesa zobaczyłam zamiast Tak. kota. Jutro wracamy, więc przed dojazdem jeszcze na lotnisko uda nam się właśnie tutaj przyjechać i zobaczyć chomiczki. Nie można dotykać? Chyba można, co? Czy nie? There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way. Promise me that you know the world is yours. Strike them with your glow. Go on now, be good, be fine. Live your life, dream big, don't forget
be kind. Live, it's your life. Rocks are meant to be picked up and thrown. No i tak to słuchajcie jest, że człowiek sobie zaplanuje, a tu się okazuje, że trzeba zrobić rezerwację i finalnie będziemy mogli tam sobie podjechać jutro. Mirek oglądał Wielkiego Buddę, znaczy oglądał, no. W sumie to już widział tego Wielkiego Buddę trzeci, jak nie czwarty raz. Ale zawsze to robi wrażenie, naprawdę. Sporych rozmiarów rzeźba. Z bardzo pięknym widokiem na morze. Widokiem na morze. Tak, Mija tutaj przyszła, moja piękna. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że... ja przy okazji sobie kupiłam sukienkę, bo jak się okazuje, właśnie tutaj w okolicy tego Wielkiego Buddy można zrobić bardzo fajne zakupy. I to nie tak jak tutaj w większości sklepów można znaleźć rzeczy z poliestru, tylko właśnie z takich naturalnych materiałów. Także bardzo fajnie, kupiłyśmy sobie z Emi sukienkę. Emi sobie wybrała prawie taką samą jak ty, wiesz o tym? Widziałaś ją? że Czy nie? tak, w paski, a ja mam takie Kółka. Mhm. No, także bardzo podobne. Fason na pewno podobny. Komar. Na pewno fason podobny, ale troszeczkę inny układ kolorów, ale kolory chyba takie same wybrała, bo ja jej proponowałam fioletową, a ona wybrała niebieską, nie? Chociaż lubi różowe, nie wiadomo dlaczego. Chciała pewnie mieć taką jak Mija. No i plan był taki, że może pójdziemy na burgery, ale jednak z tatą zdecydowaliśmy, że jak tutaj jesteśmy ostatni wieczór, to zjemy sobie jeszcze owoce morza na plaży. Co ty na to? Co ty na to? Będziesz jadła też jakieś owoce morza, czy nie? Tak, będę je. Kalmary? Miałabyś To nie ochotę są na- owoce. Owoce morza, kalmary to są owoce, które daje nam morze. Ale faktycznie, no to są skorupiaki, to nie są... One nie rosną gdzieś tam, tylko one po prostu żyją. To są żyjątka, które są w morzu, ale nazywamy je owocami. Potocznie. No, w sumie Mija zwróciła uwagę na bardzo tutaj poważną rzecz, no bo definicja owoca jest zupełnie inna, prawda? No ale nieważne. Owoce morza, czyli kalmary, krewetki może. Krewetki tak średnio Ci pasują, nie? Znowu tu jesteśmy, tak? Okay. Pani powiedziała, że możesz wejść. Co ty? Dzisiaj nam się uda wejść wszystkim. Wiesz? Apple, yeah, okay. Okej? You? Wszyscy wchodzimy i kupujemy napoje, tak? Nice tea? Co ty życzę? Jaki? Mango? Mango juice? Mama, ale to pani powiedziała, że ja nie mogę. Nie, ta pani powiedziała, że możesz wejść. Yeah, mango juice. So 2 mango juice. Zobacz, co ja wzięłam. Wiesz co ta pani And the powiedziała? last Że one. ty wchodzisz za Chcesz, darmo. jabłkowy sok? And one last apple. Okej. apple juice. Mama, Co masz? Wchodzimy? patrz, co ja wzięłam. Z taksówki. Nie. Oh my god. Wzięłaś panu z taksówki, tak? Yes, she took it from me. Okej. So, pamiętaj, żeby to odnieść panu, dobra? Jak będziemy wracać, dobra? Okay. Wchodzimy. Słodkie te chomiczki. Dobra, sprawdzamy co to jest. To jest bardzo fajna rozrywka. Jakie one są śliczne. Możecie tylko głaskać, ok? Oh my goodness. So big. To są takie malutkie. I patrzcie, tam są wielkie chomiki. Oh my god. One step at a time. We all play our part. Kart? Yeah? Go Czy widzieliście kiedyś takie świnki morskie? Be fine. Live your life. Dream big. Delikatnie. Forget to be kind. Live, it's your life. A, głaszczesz? Now, Delikatnie. Można pogłaskać, ale your dream. tylko nie można brać na ręce. Sing, go on. Jak Mija? Mama, zobacz, co kaczka robi. Podobają Ci się, Mika? Bierzemy jednego do domu? Your life. Nie. Co? Bierzemy? Którą byś wzięła? Tą dużą? Tą małą? O jedzonko walczą.
Nie podoba Ci się kapibara? Nie chcesz takiej świnki w domu? Morskiej? Przerośniętej? Mała, urosnie na dużo. Nie, to nie są młode chyba, to są inne zwierzątka. Tam są jeszcze papugi, tam są jeszcze kaczki. To co, kochanie, już się żegnamy z naszymi widzami, co? Z Samui i zabieramy ich z powrotem do domu. Tak? Fajnie było, ale się skończyło. Dzisiaj wracamy do Polski. Znaczy jutro będziemy dopiero w Polsce, bo podróż będzie trwała całe. Liczyłeś wczoraj? 24? Nie. To ja będę do domu jakieś 28. 28 godzin nas czeka w podróży. Także szykujemy siłę, szykujemy energię. Wyspaliśmy się. Super było, bardzo fajnie. Wczorajszy wieczór też był bardzo przyjemny. I dziewczyny jeszcze na zakończenie bawią się ze zwierzątkami. Tak.